chciałem zapytać krótko, czy Pani nie szokują te doniesienia, że na przykład poprzednio doradca Jacka Kurskiego, jego bliski współpracownik zarobił miliony, nie mając nawet wyższego wykształcenia? Proszę pana, Szymon Hołownia też nie ma wyższego wykształcenia i też teraz nieźle zarabia i kręci systemem państwa polskiego, bo jest drugą osobą w państwie. To po pierwsze. Bo został wybrany przez posłów, no wszyscy Państwo Przepraszam pana zostaliście bardzo, ale w wybrani. historii Polski to jest Ktoś chyba na pierwszy państwa marszałek, głosował. bez wyższego wykształcenia. A To Marek po Kuchciński, pierwsze. przepraszam, jakie miał? A nie wiem, nie pamiętam, natomiast jestem... A jakie miał Marek Kuchciński? Nie wiem, ja jestem pierwszą kadencję posłem. No więc Marek wiem, Kuchciński nie ma wyższego wykształcenia, więc chyba Szymon Hołownia. Przepraszam pana bardzo, ale my nie będziemy dyskutowali o wykształceniu, tylko o sytuacji, która miała miejsce. Pani ten temat zaczęła. Cześć, witam Was moi drodzy. Dzisiaj taki trochę nie miks ciekawostek z życia polityki, naszych polityków. No i nawiązanie tam do myślę, że kilku tematów, tak generalnie w wielkim skrócie. I pozwólcie, że zacznę od tego naszego Hogwartu, co robiłem ostatnio, właśnie materiał w niedzielę. Tak w kwestii uzupełnienia bardzo króciutko, ale myślę, że dość ciekawie. Posłuchajcie. Towarzysza Krasulskiego znacie, jest to bliski współpracownik Kaczyńskiego, człowiek, który brał udział w pacyfikacji bodajże stoczni. Krasulski też otrzymał dyplom MBA, Collegium Human. Tylko tak się zastanawiam, jakim cudem on otrzymał ten dyplom, skoro ma zaledwie podstawowe wykształcenie. Ja już nie wspomnę o wykształceniu średnim, a nawet nie ośmielę się myśleć o maturze. Nie wiem, jak to działa. Znaczy wiem, domyślam się, jak to działa. No ale takie właśnie kadry wykształconych ludzi, w cudzysłowiu, mamy. I jeszcze tylko jeden króciutko przykład, żeby nie przedłużać tego tematu. Tego jegomościa kojarzycie, Robert Telus, ten co na tych piknikach pisowskich z gaśnicą szalał. Też oczywiście ma dyplom Collegium Human. Za dyplom zapłacił 15 000 złotych i co ciekawe, nie był obecny na żadnych zajęciach. Wszystko zostało oczywiście zaliczone, a te wszystkie zaliczenia i obronę podpisał osobiście aresztowany Paweł Czarnecki. Taka po prostu ciekawostka. Teraz z cyklu Gdzie jest wrak? Antonio Brzoza-Macierewicz razem z kolegami odzyskali 23 części rozbitego Tupolewa. Dodam tylko, że to były materiały dowodowe prokuratury. Prokuratura udostępniła tej tak zwanej komisji smoleńskiej właśnie 23 części z rozbitego Tupolewa. Po czym 5 z tych części po prostu popsuła, a 18 zgubiła. Nie będę wnikał, nie wiem jak, nie wiem dlaczego. Mówię to jako czystą ciekawostkę. Kolejna ciekawostka, że tak powiem, zatrzymany kilka dni temu pod zarzutem kradzieży z włamaniem 19-latek, to uwaga, przewodniczący powołanej przez nikogo innego jak Zbigniewa Ziobrę Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości. Arkadiusz B. był działaczem suwerennej Polski. To chyba tyle na ten temat. Prawda jest taka, że prezydent Duda jest najbardziej niezależnym od swojego obozu prezydentem, porównując z tamtymi innymi. Zaraz odwiozą mnie do Tworek. Moi drodzy, pewnie słyszeliście o córce posłanki, którejś nie pamiętam, z PO, która za jeden dzień dostała 250 000 odprawy. No, wzburzyło to oburzenie i powiem wam i słusznie, bo to bez względu na to, jaka partia
Kto rządzi? No takie wałki nie powinny mieć miejsca i zasługuje to jak na największą krytykę, bo bez względu na to, kto rządzi, okrada nasze pieniądze, szasta naszymi pieniędzmi, powinien być krytykowany. Ale nie wiem, czy wiecie, dyrektor Piotr Węcławik w Ministerstwie Zdrowia dostał 500 000 złotych premii, żeby kryć aferę respiratową. Generalnie poświadczył nieprawdę. 500 000 premii za nieistniejące respiratory. Panem Szumowskim, Cieszyńskim, Węcławskim zajmuje się obecnie prokuratora i tym razem już na poważnie. Z kolei kolejny Bob budowniczy z PiS-u no też nie żałuje grosza. Proboszcz parafii świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Baranowie, ksiądz Roman Wawrzyniak, dostał od chorały 970 000 złotych od spółki CPK, aby wychwalał budowę lotniska Zambony. No oczywiście lotniska jak na razie nie wybudowano, nawet tam przysłowiowej łopaty nie wbito, no ale prawie 1 000 000 złotych dla księdza poszło, żeby wychwalał to z ambony. I tutaj by mi to umknęło, a myślę, że warte jest poświęcenia chwili uwagi temu, bo tak tutaj jechałem po tej szkole Human, Idioten i tak dalej, no ale nie powinniśmy narzekać generalnie na te lewe dyplomy, na tą pisowską, można powiedzieć, drukarnię dyplomów MBA, bo jakby na to nie patrzeć, powinniśmy się cieszyć, a wręcz być im wdzięczni, że nie drukowali uprawnień dla na przykład kontrolerów lotów albo dyplomów lekarskich. Choć w sumie powiem wam, że jeszcze jedna kadencja PiS-u i dostaliby dyplomy, nie wiem, kosmonautów. Teraz kilka słów o naszym jaszczębiu bankowości. Nie wiem, czy wiecie, NBP zanotował rekordową stratę w historii Polski. Miało być 6 miliardów zysku na polską armię, na dobrobyt w naszym kraju, a jak się okazało, jest 27 miliardów straty. Zniknęła także część złota. Ja już kiedyś zadawałem pytanie, gdzie te złoto się podziało, czemu tak nagle o tym wszystkim ucichło. Kolejna ciekawostka, że tak powiem, pewnie też o tym wiecie, że przeszła ustawa o dostępności tej tabletki dzień po. I tutaj podobno, nie wiem ile to jest prawda, ale podobno Duda nie chce, żeby nastolatki sięgały po pigułki dzień po. Ale pragnę tutaj jednocześnie przypomnieć, że tatusia, który sięgał po nastolatkę, uniewinnił lekką ręką. Rzecz jasna, cała prawica jest niby oburzona, że ta ustawa przeszła, że będą truć nastolatki i tak dalej, i tak dalej. A tutaj, co za mną widzicie, nikt inny jak sam nasz wódz Słońce Narodu Jarosław Zbawiciel i jego 87 kolegów z PiS zagłosowało przeciw wnioskowi o odrzucenie ustawy tabletka dzień po. Czyli oni, nie wiem, czy nie myślą, czy głosują z automatu, ale generalnie rzecz biorąc zagłosowali
zagłosowali za tym, żeby ta tabletka weszła. No, wszyscy pisowcy. No, zawsze wiedziałem, że edukacja seksualna wcześniej czy później jakieś efekty przynosi, choć w przypadku Jarosława to jeszcze by mu się przydała dość, no, że tak powiem, solidna edukacja seksualna. I zaraz wam powiem dlaczego. Otóż, moi drodzy, na jednym z tych spędów, gdzie obwożą Kaczyńskiego, a dokładnie w Leżajsku, Kaczyński przywołał dane, jak to w ostatnim miesiącu urodziło się rekordowo mało dzieci, a wcześniej rodziło się więcej. Nie wspomniał, nie chciał, zapomniał, że znaczący spadek urodzin zaczął się za rządów PiS. I kolejna sprawa, o której no, nasz Jarosław być może nie wie, ma prawo nie wiedzieć, no, nigdy nie zamoczył. Ciąża trwa 9 miesięcy. To, że mało dzieci urodziło się w styczniu, to nie jest wina nowej władzy, która rządzi dopiero od 2 miesięcy. No ale tutaj trzeba Jarosławowi wybaczyć, bo no Jarek może o tym po prostu nie wiedzieć. On może myśli, że dzieci przynoszą bociany lub są w kapuście. No tutaj Jarosławowi wybaczam i go doskonale rozumiem. Na jaw wyszedł też ogromny przewał na Funduszu Sprawiedliwości Ziobry. Podejrzenie malwersacji, uwaga, 9 milionów złotych. Piotr W., prezes spółki TISO, został aresztowany. To on miał budować ośrodek pomocy dla ofiar przestępstw. W tle fikcyjne faktury na miliony złotych. Naczelnik łódzkiej skarbówki, który wykrył ten przewał jeszcze za czasów PiS-u, został tajemniczo odwołany. No, tutaj nie powinno dziwić nic. No, też nie powinno dziwić, że po przegranych wyborach Ziobro nagle strasznie zachorował. Ale też właśnie dowiedziałem się, znalazłem informacje, oczywiście nieoficjalne, że już wkrótce prokuratura może przedstawić zarzuty Ziobrze oraz Michałowi Wosiowi. Będzie wnioskować o areszt dla obu polityków. I tutaj chodzi o nielegalne zakupy oprogramowania Pegasus. No pewnie też już słyszeliście, że 15 marca przed Komisją do spraw Pegasusa stanie pierwszy świadek, no nasz ulubieniec, nasze słońce narodu, nasz zbawiciel, nasz strateg wyjątkowy, sam Jarosław Zbawiciel. No i jeszcze jedna kwestia, zapomniałem o niej wam powiedzieć. Jak wiecie, no, Ziobro rzekomo jest strasznie chory, poważnie chory i tam już słyszałem głosy ze strony PiS-u, że przesłuchiwanie Ziobry to będzie barbarzyństwo. Ale nie było barbarzyństwem ze strony Ziobry, jak przesłuchiwał rodzącą kobietę czy półprzytomnego Giertycha. Nie wiem, czy stan zdrowia Ziobry pozwala mu zeznawać, czy nie. Zastanawia mnie tak naprawdę coś innego. I już wam mówię co w tej sprawie, bo zwróćcie uwagę, że to jest dość dziwna, delikatnie rzecz ujmując, sprawa. Bo w sprawie tej rzekomej choroby Ziobry milczą lekarze, milczy rodzina Ziobry, milczy sam Ziobro, ale w sprawie wypowiada się za to konsylium autorytetów medycznych takich jak Jaki, Ozdoba, Wójcik, Kowalski, same autorytety medyczne i prawne, także nie wiem jak was, ale mnie to delikatnie rzecz ujmując trochę zastanawia. Jest też komisja afery wizowej, jak wiecie.
przesłuchanie biegłego. Pozaprawne działania m.in. Wawrzyka zmierzały do wpuszczenia rocznie około 800 emigrantów z 21 państw islamskich. 800, wyobrażacie sobie, 800 tysięcy emigrantów rocznie. Taki mieli rozmach, skurwysyny, tak chcieli zarabiać. I to nie są jakieś tam, jak ktoś by powiedział, TVN-owskie bajki, tylko to są według oficjalnych dokumentów ministerstwa rozporządzenie rządu PiS. Działanie pisowskiego rządu były pozaprawne. Powstanie centrum wizowego w Łodzi zmierzało do pozbawienia polskich konsulów prawa do niewydawania wiz. O wydawaniu wiz miał decydować urzędnik ministerstwa, czyli Rau, i Wawrzyk. Mieli decydować, komu dać wizę, komu jej nie dać. Oczywiście wizę za solidną kasę. Jak wiecie, jeden z pisowców pękł i zaczął sypać. I to sypie naprawdę niczym śnieg w zimie. I teraz tak, kolejna sprawa. Pamiętacie te huczne otwarcie lotniska Warszawa-Radom? Na otwarciu byli sami PiS eksperci, Horała, Fogiel, Morawiecki, Suski. Według ich bucznych zapowiedzi miało być 200 000 pasażerów rocznie. A jak to się skończyło? Są tylko 4 loty w tygodniu. Lotnisko po prostu przez 4 dni stoi puste. Tak naprawdę ta wielka inwestycja pisowska, nie wiem, osiągnęła to, że mamy najbardziej puste lotnisko w Europie za 800 milionów złotych. No ale za to mamy gigantyczne koszty utrzymania i też nie ma co się martwić, bo jak to mówi Suski, dzięki temu lotniskowi mamy do Afryki bliżej. No takie mniejsze CPK w wykonaniu PiS. Także moi drodzy, to lotnisko w Radomiu, które planowało obsłużyć ponad 200 000 pasażerów w zeszłym roku, spotyka się z kolejnymi problemami. Biura podróży Itaka, Annex Tour wycofują swoje loty z tego portu, co tak naprawdę może wpłynąć na jego przyszłą działalność. Samoloty będą latać tylko 4 razy w tygodniu. No, problemy lotniska, port lotniczy Warszawa-Radom się dopiero rozkręcają. Kilka dni temu Itaka wycofała ze sprzedaży wycieczki na Kretę z wylotem z Radomia. Ta decyzja była zaskoczeniem dla wielu, no ale nie koniec, można powiedzieć, złych wieści. Teraz według systemu rezerwacyjnego Annex Tour zakończy loty z Radomia do egipskiego Sharm el-Sheikh już 10 marca, a nie jak pierwotnie informowano pod koniec kwietnia. Klienci Itaki, którzy wykupili wycieczki z lotem z Radomia, dostali możliwość dokonania zmiany swoich rezerwacji wylotu na przykład z Warszawy lub Katowic. Także moi drodzy, no, to nie jedyna zła informacja dla tego pisowskiego radomskiego portu. Jak się okazuje, wcześniej od zapowiedzi anulowane będzie też połączenie czarterowe organizowane przez biuro podróży Annex Tour, które podróżnych z lotniska w Radomiu woziło do Sharm el-Sheikh. Z systemu rezerwacyjnego wynika, że ostatnia ta radomska rotacja do Egiptu zostanie zrealizowana 10 marca i na tym kończą się wyloty z Radomia, a za nieco ponad 2 tygodnie lotnisko Warszawa-Radom zostanie tylko z 2 regularnymi połączeniami, na które przewoźnicy będą wykonywali zaledwie 4 rotacje tygodniowo.
To oznacza, że przez 4 dni w tygodniu lotnisko będzie stało kompletnie puste, jak w afrykańskich krajach. We wtorki, środy będzie miało po jednej pasażerskiej rotacji, a najbardziej ruchliwe będzie w sobotę, gdy odbędą się, uwaga, 2 przyloty i 2 odloty. Nie wiem, czy tam na wieży kontroli lotów se z tym poradzą. Okolice Bydgoszczy, a dokładnie w miejscowości Kotomierz, uległy awarii wagony z kukurydzą. Mechanizm otworzył aż 8 wagonów i kukurydza wyleciała na torowisko. Według świadków pociąg z pełnymi wagonami dość długo stał na bocznicy. Na wagonach nie ma listów przewozowych, próby zostały pobrane do badań. W wagonach widać gołym okiem złą jakość tej kukurydzy. Moi drodzy, teraz chcę przejść do innego tematu i według mnie bulwersującego. Powiedzcie mi, kochani, jeżeli wartością chrześcijańską, którą tak się sławią rolnicy, pisowcy, ta cała prawica, jest ucałowanie podniesionego chleba, to jaką kurwa jest wartością wysypanie kilkuset ton zboża na tory? To, co widzieliście, jest to zboże, które jechało tranzytem przez Polskę w zaplombowanych wagonach do Afryki, by wspomóc tam głodujących. Ale polski rolnik wie lepiej i uznał, że to na złość jemu wjechało do Polski i wysypał wszystko na tory. Wstyd rolniku to jest chyba mało powiedziane. Już mi nawet przestało być żal w jakiś sposób tych rolników. To jest 160 ton zboża wysypane na tory w Kotomierzu, niedaleko Bydgoszczy. Miało jechać do portu i do ludzi głodujących do Afryki. Taki jest polski po prostu wredny rolnik. Woli wyrzucić, zniszczyć, a ludziom głodującym nie dać. Rozumiem, że żadnego dochodzenia nie będzie, bo przecież Polacy nic się nie stało. To tylko PiS rolnicy dali swój znak. Tutaj chyba nie ma o czym mówić, prawda? To jest drobiazg. To przecież nie ich zboże. Nie wiem, czy to byli członkowie tych rolniczej Solidarności. Konfederacja to wiadomo, że to są jebane ruskie onuce i żeby zrobić Putinowi dobrze, to zrobią wszystko. Ale moje pytanie do rolników, tak dzielnie broniących obecnego polskiego rynku pod biało-czerwonymi flagami, pytanie, gdzie byliście, które drogi blokowaliście, gdy ta pisowska władza na przykład dewastowała Trybunał Konstytucyjny, KRS, niezależność sądów, prokuraturę, inwigilowała opozycję Pegasusem, brała w policyjne kotły demonstrujące kobiety. Ja wam powiem, gdzie byliście. Byliście przebrani w ludowe stroje i podrygując, podśpiewując robiliście za tło na festynach Kaczyńskiego i innych pisowców. Wy macie tak naprawdę gdzieś polski interes, was interesuje tylko kasa i nic więcej i zadymy. Przez 8 lat, 8 jebanych lat PiS was dymał jak tylko chciał. Ale wy taką, drodzy rolnicy, macie taką mentalność chłopa pańszczyźnianego.
gdzie Pan ich lał po gębach, a oni im się kłaniali w pas. Wy macie dokładnie to samo. Na dzisiejszych tych całych protestach waszych rolniczych w Warszawie, tam hasła żywcem wyciągnięte z pisowskich spędów, że Tuska obalimy, rząd obalimy i także dyktatura Tuska i tak dalej. Kurwa mać, ludzie, jebnijcie się w czaszkę. PiS was ruchał w dupska bez mydła przez 8 lat. Rozjebał hodowlę trzody chlewnej, sadownictwo. Wy kurwa im dupska lizaliście. Teraz kurde rząd Tuska 2 miesiące rządzi, wy już pierdolicie o dyktaturze, że wam jest tak kuresko źle. Gdzie wy do chuja byliście przez 8 lat? Poza lizaniem dupska. Ale jedno trzeba przyznać. Tutaj Kaczyński, teraz jestem gotów się zgodzić, że miał całkowitą rację, mówiąc to, że chłop jest pazerny, że przed wyborami da mu się parę złotych i zamknie mu się gębę. I to jest, jak widać, prawda. A udowodniliście to właśnie po dzisiejszych protestach w Warszawie. Tam były transparenty czysto polityczne, nie rolnicze. Tam były czysto polityczne, po prostu na zawołanie, nie wiem, zresztą nie chcę po was za dużo jechać, bo i tak jechałem. Może część rolników ma czyste intencje, ale widząc te transparenty na dzisiejszych protestach, to nic innego jak pisowski spęd, a nie protest rolników. Dobra, i tak olać rolników, teraz kolejny temat. W Leżajsku ten jegomość, którego widzicie na zdjęciu, zadał pytanie Kaczyńskiemu, gdzie jest wrak. Rządziliście 8 lat i nie zrobiliście nic. Zaraz wam wrzucę tutaj właśnie materiał z tego zadania pytania, jak ta dzicz pisowska się rzuciła na tego człowieka i co Kaczyński powiedział. Faktem jest to, że od razu zabrano mu mikrofon, a Kaczyński odpowiedział, że to pytanie tylko potwierdza, że na tej sali są ludzie Putina. Powiem wam tak, no to, że Kaczyński odleciał, że jest to po prostu psycholem, który uważa każdego Polaka, który myśli inaczej, który ośmieli zadać mu niewygodne pytania lub nie pomyśli partii, to z miejsca jest ruskim agentem, ruskim człowiekiem. Według Kaczyńskiego każdy, kto jest innego zdania niż on, jest po prostu agentem. Ten facet odleciał już w kosmos całkowicie. Mało tego. Nie było trzeba długo czekać, jak z tego człowieka już zrobili ubeka, agenta Tuska, rosyjskiego trolla i tak dalej. To jest już standard. Każdego zmieszają z błotem, z gównem, każdego, kto jest nie pomyśli partii, ośmieli się zadać niewygodne pytanie. Zresztą zobaczcie, posłuchajcie sami. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, mam pytanie. 8 lat rządziliście, a gdzie jest wrak ze Smoleńska? Przez 8 lat oszukiwał pan ludzi, stworzył pan ideologię smoleńską, wielkie kłamstwo smoleńskie. Dziękuję panu bardzo. Nie ma żadnego kłamstwa smoleńskiego. Są ofiary katastrofy smoleńskiej. Proszę państwa, no to jest klasyczny przykład tego, że nawet na tej sali są ludzie Putina. Bo to jest wielka obrona Putina. Tak. Ale zostawcie ich, proszę państwa. Są po prostu ludzie, którzy albo świadomie, albo z głupoty, chorobliwej głupoty, po prostu tego rodzaju rzeczy robią.
A gdzie jest... Proszę Państwa, spokojnie. Szanowni Spokojnie. Państwo, bardzo proszę o to, abyśmy mogli wysłuchać odpowiedzi. Moi drodzy, to, kto tu jest prawdziwym ruskim agentem, czy wręcz ruską onucą, przygotowuje materiał i być może następny właśnie będzie o tym. Pokażę Wam trochę prawdy o Kaczyńskim. Jest takie powiedzenie, że złodziej najgłośniej krzyczy łapać złodzieja. Kaczyński najgłośniej krzyczy o ruskich agentach, choć według mnie większego niż on czy Macierewicz chyba w Polsce nie ma, ale tu Wam nie będę zdradzał szczegółów. Postaram się najdalej w niedzielę Wam ten materiał wrzucić. Moi drodzy, jak wiecie, KPO zostało odblokowane na początek 137 miliardów euro. Ale tak obserwując media, widzę, że według PiS to żaden wyczyn, bo to ludzie Tuska blokowali te pieniądze, że to szantaż był. Całe wywody, a doktor jaki to już w ogóle się nakręcił, choć oczywiście to każdy widział i każdy wie, że weto albo śmierć, nawet sam Janusz krzyczał, ziobrzyści po prostu z Solidarnej Rosji szczególnie blokowali te pieniądze z KPO. Ale teraz to jest, że to Tusk i opozycja w porozumieniu z Unią blokowali tych pieniędzy. Jakby nie było, powiem Wam, że bardzo dobrze, że były blokowane, bo jeśli by za PiS-u te pieniądze zostały wypłacone, by po prostu zostały rozkradzione. A te całe opowieści z mchu i paproci pisowców, powiem tak, gdyby za każde kłamstwo PiS w Polsce umierało jedno drzewo, to już dawno byśmy mieszkali na pustyni. I tutaj mogę tylko powiedzieć wielkie brawa dla rządu, że te pieniądze dla Polski zdobyli. I tak na koniec coś z podwórka episkopatu. Dawno o nich nie mówiłem i tutaj jako ciekawostkę chcę wrzucić kilka liczb, kilka faktów. Uważajcie, moi drodzy, w Polsce mamy 31 000 księży. Z kolei pediatrów, lekarzy od dzieci mamy 15 000, ginekologów 8 000. I teraz tak, kościołów w Polsce mamy 10 000. Szpitali ogólnych mamy 957. W 2018 roku zmarło 414 000 Polaków, najwięcej od czasów II wojny światowej. Moi kochani, mamy XXI wiek. Na wszelkie schorzenia w naszym z tym zawładniętym przez Kościół kraju, otumanionym przez kler Kościoła katolickiego, najlepszym lekiem jest różaniec, a jak nie pomoże, to po prostu się mówi Bóg tak chciał. Się tak zastanawiam, ile jeszcze brudu musi wypłynąć, żeby ludzie zrozumieli, jaka to jest zgnilizna. Ale żeby tego było mało, wedle kościelnych rejestrów w Polsce jest 10 214 parafii, w których żyje ponad stan. 28 546 księży. Oprócz nich w 180 zakonach żyje sobie armia 32 000 różnej płci zakonników. W Polsce jest też 133 biskupów, 14 418 katechetów. Do tego nieznana liczba kapłanów do wojska, policji, zakładów pracy, skarbówek i chuj wie czego jeszcze. Mało tego, 20 000 kościołów, których koszt budowy każdego to wychodzi gdzieś około mniej więcej 30 jednorodzinnych domów.
O dziesiątkach tysięcy plebanii i innych tych pałacach no nie ma co wspominać. Pamiętajcie, że Kościół każe żyć w ubóstwie. Jak też o ponadmilionowej połaci naszej polskiej ziemi ornej. To wszystko sponsorujesz ty, każdy z nas. Nie tylko dając na tacę, ale i nasze pieniądze są bez naszej zgody wydawane przez rządzących, by utrzymać te opasione pasożyty. Dla ich wygodnego życia oni nie dadzą sobie tak szybko tego wszystkiego odebrać. Jest to oburzenie o religię i jak było, pamiętacie, jakie jest oburzenie, jak Tusk powiedział, że trzeba opiłować katolików. Ich kurwa trzeba gorącym żelazem odciąć od kasy, bo wyobrażacie sobie te liczby, porównajcie, jak to ogromne liczby są i jak to obciąża nasz budżet. Nic dziwnego, że oni się buntują i tak dalej. I to tak na koniec taka, można powiedzieć, by ciekawostka. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał taki miszmasz, ale mam nadzieję, że ciekawy. Jak zawsze piszcie, co myślicie, jakie macie zdanie, a ja, tak jak powiedziałem, postaram się do niedzieli zrobić o naszym głównym sympatyku Rosji, ruskim agencie, bo inaczej tego nazwać nie można. Gdybym się do końca tygodnia nie odzywał, bardzo wam wszystkim dziękuję za komentarze, a co ważne, bardzo za suby bardzo dziękuję. No i za datki, które wpływają, bardzo wszystkim dziękuję. To mnie motywuje do dalszej pracy. No i oczywiście zapraszam też na mój drugi kanał, na vloga. A póki co, do zobaczenia przy następnym materiale. Trzymajcie się. Cześć moi drodzy. Dziś skupimy się na grupie ssaków z rodziny Pisus debilus, tłumacząc na polski, wyborca PiS. Są oni nieco podobni do przeciętnego człowieka. Wyprostowana postawa. I to by było na tyle. Spora część z nich nosi boskie berety, najczęściej widoczne u starszych samic. Uważają, że są one splecione z włosów anioła, dlatego też postrzegają siebie jako istoty wyższe, które wszystko wiedzą najlepiej. Deklarują się jako osoby wierzące, ale to nie do końca prawda, ponieważ ich interpretacja zasady miłuj bliźniego odbiega od standardowej. Polega na niszczeniu wszystkich, którzy nie popierają PiS. Ogólnie rzecz biorąc, tylu wulgarnych słów nie usłyszymy w więzieniu, ani nawet na boisku szkolnym, jakie przedostają się przez usta takiego osobnika. Są to stworzenia, które Bóg kocha najbardziej, ponieważ popierają partię, którą rządzi boska istota, czyli mały starzec z kotem. Uważają, że to Bóg go zesłał na ziemię, aby nawrócić nas wszystkich i nie dać się temu rudemu niemieckiemu Donaldowi, bo to diabeł wcielony i samo zło. Inne opinie się nie liczą. Najważniejsze jest to, co oni uznają za słuszne. Ich prawda jest bardziej prawdziwa niż inne prawdy. Gdyby mogli, inaczej myślących paliliby na stosie. Średnia wieku takiego oszołoma to 50+, chyba że dostali wcześniej po 500 złotych za wychwalanie PiS. Wtedy średnia się obniża. Czytając komentarze tych ludzi, wydaje mi się, że połowa nawet podstawówki nie skończyła, a druga połowa stoi pod sklepem od 5 rano i czeka na autobus z PiS-u. Są to ludzie, którym nie można powiedzieć, że ktoś z PiS-u się myli. Od razu są gotowi do ataku. Jeśli nie mają argumentów, od razu atakują. Jeśli nie znają odpowiedzi na zadane pytanie, atakują. Pozostało im tylko dorobić skrzydła, a będziemy mieli chodzące po ziemi anioły. Czytał Fiku Miku. Ale Kaczyński wolny! No, bardzo dobrze. Kaczyński wolny!